Cześć! Zapraszam Was do kolejnej recenzji razem ze SmartMe. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o moim najnowszym robocie odkurzającym, którym jest Roborock S6. Jest to mój trzeci robot odkurzający po Roborock S50 oraz Midea 1S. Roborock S50 był moim dotychczas ulubionym robotem, który po prostu robił wszystko to, czego od niego chciałem. Świetnie mopował, świetnie odkurzał, genialny zakup. Roborock S6 jest jego kontynuacją. W międzyczasie miałem Midea 1S, która miała być genialnym robotem, ale niestety miała małe problemy albo duże problemy z oprogramowaniem, ale żebyście zobaczyli coś więcej, zapraszam Was do mojej recenzji tamtego robota. A dzisiaj najnowszy Roborock, czyli Roborock S6. Tak wygląda Roborock S6. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę, chociażby jeżeli chodzi o główny przycisk, który teraz jest pojedynczy w porównaniu do S50, ale największą różnicę tak naprawdę zobaczycie pod spodem. Chodzi tutaj o szczotkę boczną, która już nie ma włosia, tylko jest tak naprawdę z gumy, a tak naprawdę największa różnica to jest szczotka główna. W momencie, jak ją sobie zdemontujemy i wyciągniemy, to widzicie, że ma tutaj takie żółte zakończenia. Jednym z największych problemów S50 były włosy, które tutaj się owijały i które trzeba było ściągać nożykiem, który też jest dostarczony do S6, ale nie było to zbytnio przyjemne. Kiedy projektowano S6, to stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić i wprowadzili takie żółte, ściągalne kółeczka, dzięki czemu jest o wiele prościej ściągnąć wszelkiego rodzaju włosy i to jest naprawdę duża innowacja, mimo że prosta. Przejdźmy teraz do samej aplikacji i tego, co się zmieniło w aplikacji Roborock S6. Pierwszym, co widzimy, to są kolory. Kolory oznaczają nam, że w tym momencie mamy już dzielenie pokojów. Czyli możemy wysłać robota do konkretnego pokoju i tak samo możemy robić automatyzację per konkretny pokój. Jak tutaj widzicie, mamy kilka kolorów. Nie do końca idealnie sobie podzielił, ale będziecie mogli za pomocą zarządzania mapy zrobić takie pokoje, jakie są naprawdę. Tutaj, co widzicie na dole, to jest Room, All i Zone, tak samo Dock i Clean, czyli wszystkie podstawowe czynności zostały wyrzucone na główny ekran. Dock wysyła nam robota do stacji dokującej, Clean każe mu sprzątać całe mieszkanie, Room pozwala sprzątać konkretne pokoje, tutaj sobie widzicie, jak to klikam, a Zone pozwala nam posprzątać konkretny kwadrat, więc tutaj sobie zrobię w tym momencie posprzątanie słonecznika w tym oto kwadracie i puszczę go. Zobaczmy teraz kolejne opcje, które możecie znaleźć w tej mapie. Więc tutaj po prawej stronie macie tryby działania. U góry jest Gentle, który musicie uruchomić w ustawieniach aplikacji. Gentle jest do mopowania i wtedy zmniejsza ssanie od robota, więc jest on znacznie cichszy i po prostu mopuje. I później mamy tryb cichy, tryb standardowy, tryb medium, którego używam najczęściej i turbo, który odpala robota na 150%. A po lewej stronie możecie sobie znaleźć No-Go Zone i Manage Map. No-Go Zone pozwala nam postawić wirtualne ściany, kiedy jest jakieś miejsce, w które nie chcecie, żeby robot jechał. W moim przypadku jest to moja kolekcja samochodzików Ferrari, które nie chcę, żeby robot wjeżdżał i mi je za każdym razem niszczył ich ustawienie. Tak to u mnie wygląda. No-Go Zone i wirtualne ściany. I tak naprawdę to jest wszystko, co się znajduje w aplikacji. Wszystko macie na głównym ekranie, nie potrzebujecie nic więcej. Ta sama aplikacja, aktualizacja wyszła do Roborocka S50. Jedyna różnica tak naprawdę to to, że tutaj możecie nazywać swoje pokoje, a w Roborocku S50 nie. Więc jeżeli chodzi o to, jaka jest różnica między aplikacjami, to w tym momencie jest już ona praktycznie żadna. Więc jeden z największych plusów Roborocka S6 trochę zszedł na drugi plan. A teraz przejdźmy do mopowania. Tak wygląda pojemnik na wodę dla Roborocka S6. Tutaj możecie zobaczyć główną szmatkę do mopowania. Wsuwamy ją i wysuwamy za pomocą specjalnej prowadnicy. W tym miejscu są filtry, które przepuszczają wodę. Pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać ich stan. Jeżeli jest biały, jest OK. Jeżeli są żółte albo czarne, no to musimy je wymienić. A tutaj jest miejsce, w którym wlewacie wodę. Pamiętajcie, samą wodę bez detergentów, żeby nie zapchać filtrów. Montowanie do Roborocka jest banalne. I już. Więc zobaczmy teraz, jak sobie poradzi z mopowaniem.
Jak sami mogliście zobaczyć, mopowanie w Roboroku S6 jest ok, ale szału nie ma. Więc Roborock Wam przetrze podłogę, ale nie jakoś wybitnie wymopuje, więc miejcie na to uwagę. Jeżeli już chodzi o odkurzanie, no to jest świetne. Po pierwsze, wszędzie wjedzie, poradzi sobie z każdym zakątkiem. Ja go używam praktycznie codziennie i odkurza mi calutkie mieszkanie. Jest 2 razy cichszy od Roborocka S50, bo ma zaledwie 58 dB, więc jest naprawdę cichy i słychać różnicę praktycznie każdego dnia. Jest w stanie też działać naprawdę długo, bo 180 minut, więc sobie spokojnie powinien poradzić z większością mieszkań, a także z domami. I tutaj jest jeszcze jedna fajna funkcjonalność. Roborock S6 ma 3 mapy, dzięki czemu możecie sobie ustawić jedną główną, w której będą no-go zones, na przykład parter w Waszym domu, a na pierwsze piętro i drugie piętro będziecie go przenosić, nie tracąc tego pierwszego piętra. Więc trochę podsumowując, Roborock S6 jest naprawdę świetnym odkurzaczem i szczerze go polecam każdemu. Trochę po aktualizacji S50, która dodała pokoje i sprzątanie poszczególnych pokoi, jego ilość plusów tak naprawdę się zmniejszyła, bo już mamy S5 Max i S50, które są mocno zbliżone, a sporo tańsze, ale jeżeli chcecie mieć wszystko co najlepsze z Roborocka, no to gorąco Wam polecam właśnie ten egzemplarz i serdecznie zapraszam Was do kolejnej recenzji. Lajkujcie, dajcie subskrypcję do naszego kanału i to wszystko.